Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem KaMaL, a to jest 18 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 2. Moi drodzy, jedna informacja na początek, udało mi się w końcu pozbyć tego takiego dziwnego zacinania się obrazu. Mianowicie wiecie co wystarczyło zrobić? Wystarczyło zrobić downgrade programu do nagrywania z wersji 4.27 do wersji 3.1.0 i wszystko perfekcyjnie działa. Testowałem to, nagrałem jakiś tam półgodzinny gameplay, tam chyba z Call of Duty i Black Ops, sobie zombie pograłem i nagrałem to sobie, obejrzałem cały materiał od początku do końca co do sekundy, no i żadnych ścinek nie było, więc moi drodzy naprawiłem już chyba taki jedyny problem, taki jedyny mankament moich materiałów i tak naprawdę w tym momencie, no nie chcę jakoś tu źle zabrzmieć, czy jakoś tam, nie wiem, artystycznie, czy coś takiego, ale po prostu w tym momencie moje materiały będą już miały jakość idealną. Dobra, także zagadajmy z Leonardem i popłyńmy w końcu do Wenecji. Thank you, Ezio. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there! I need help! No właśnie, trochę czekałem aż poznamy tą postać. Tutti a bordo, pomóż krzyczącej kobiecie wrócić do doków. Dobra, to jest też bardzo charakterystyczna postać, z którą jeszcze będziemy mieli trochę do czynienia w fabule, więc koniecznie sobie ją zapamiętajcie. Za jakąś dłuższą chwilę poznamy jej imię. Dobra, a tymczasem lećmy po nią. Teraz tak, jak się w ogóle tej łódki wsiadało wiosłowanie? Dobra. O kurde, jak się tym płynie? Czekajcie. What? Czekajcie, moment, jak to działa? Aha, ja muszę, dobra. Ja muszę wciskać B, a nie ten, znaczy kółko, a nie X. Ona będzie się tak drzeć cały czas, ale dobra, spokojnie, już do niej podpływamy. Nie drzyj się, kobieto! Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. A być może, być może. Only to help someone in distress. Which is exactly why you impress. And you are Messer... Auditore. But please, call me Ezio. I'm Caterina. Now, Ezio, we must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. A, myślałem, że Ezio powie, że potrzebuje glejtu, ale nie. No dobra, to podpłyńmy. Signora. Whatever you say, signora. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forli, it would be my pleasure to welcome you. I look forward to enjoying your hospitality. Please accept my most humble apologies, Messere. Had I known. It's quite all right, my friend. No i dobra, moi drodzy, udało się i tak jak mówię, Katarinę sobie koniecznie zapamiętajcie, bo ona będzie dosyć jeszcze istotna później. No a teraz, sekwencja 6 zakończona. Okej. No i co, moi drodzy, no tak naprawdę w tym momencie nie pozostało nam nic innego jak... Oj, shit, trochę za bardzo oddaliłem mapę. Jak popłynąć do Wenecji, bo w Forli już wszystko żeśmy zrobili, także lećmy. Be careful, Ezio. Do you know who that was? My next conquest. I don't think so, Ezio. That's Caterina Sforza, daughter of the Duca di Milano. Her husband is... Husband? See, her husband is the Lord of Forli. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. To jest ten moment, kiedy powinieneś zacząć uczyć się podrywać dziewczyny, to patrz na Ezio, nie? On to robi idealnie.
Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Amazing's quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the Animus can have, side effects. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. No i moi drodzy, w tym momencie pobiegamy sobie trochę poza Animusem. No bo siedzieliśmy w nim już trochę za długo. Czy ja mogę pogadać z nimi wszystkimi? Chyba tak. Hey, nice work today. You're a natural. Thanks. It's definitely getting easier. I gotta say, after all the crap I went through at Abstergo, it's nice to be with the good guys. Good guys. Let's not get carried away. What's that supposed to mean? In case you've forgotten, Rebecca, we're assassins. I can look it up for you if you like. Basically, it means we assassinate people. Only when we have to. It's a choice. You're choosing to kill. I haven't killed anyone. No, not yet. But what do you think all this is for? Eh? You think Lucy's giving you Ezio's abilities so you can build schools in South America and deliver rice to starving Indonesians? What are you, Desmond, a vegan? You'd be the first vegan assassin in history. Look, it's not ideal, and taking a life is never easy. But sometimes, there's no other way. Sometimes, Desmond, people have to die for things to change. She's got a point. But don't fool yourself into thinking you have no say. I mean, isn't that what we're all about here? Safeguarding free will? Ciekawi są ci współcześni asasyni, trzeba przyznać. Sorry, I didn't mean to make it into a whole big thing. That's cool. So, how's she treating you? The translation software is still a bit laggy. You're probably catching the odd bit of Italian. Sorry about that. No worries. Abstergo's machine wasn't perfect either. And the subtitles? Definitely a big plus. To też takie trochę zaburzenie czwartej ściany, co? Trzeba przyznać, że właśnie to jest też trochę do nas mówione, że tak, fajnie, że są napisy, nie? Bo przecież w Asasynie 1 nie było napisów, więc tutaj też taki trochę easter egg do tego, że twórcy wprowadzili napisy w tej części. Dobra, pogadajmy jeszcze z Seanem, co on tam ciekawego ma do powiedzenia. Ale powiem wam, strasznie mi się poprawił humor, że poprawiłem w końcu te ścinki na nagraniu. Naprawdę tak się z tego cieszę, bo tak jak mówię, wystarczyło zrobić downgrade actiona i tyle wystarczyło. A ja naprawdę bawiłem się z tym strasznie długo, jak to naprawić, ale w końcu mi się udało. What could 16 have found that needs so much secrecy and security? Oh, I don't know, do I? Lucy thinks it's something about the Codex, but I'm not so sure. I'm all ears if it's as life-changing as 16 says. Blimey, if I was allowed to use the Animus, I'd be the one in there finding out. Instead, as usual, I'm forced to sit here on the sidelines. What are you up to? What am I up? Who are you, my mum? I've been running traces on the Codex pages, looking to see if any of them are still around. And? Nothing concrete. Reports of one in the archives of the National Central Library in Florence. Maybe a few in the hands of collectors. Probably Templars. I'd send someone to check it out, but we're very short on manpower. How do you think the Codex wound up in Italy? I mean, it seems so random. Dante Alighieri by way of Marco Polo. Seriously? Something happened in 1321, yeah? Now, I'm still working on making the connections, but from what I can tell, Polo encountered the assassins while visiting Kubla Khan. This must be when he obtained the Codex. Now, when he returned to Italy, he passed it on to Dante. Dante was close to him, if not an assassin himself. Now, I've no idea what brought the two of them together, but I'll tell you what, I reckon we could find out. I don't think Lucy wants us messing with the Animus. Yeah, you're right. We've got enough to deal with. I guess satisfying my curiosity will have to wait. Okej, Sean, coś jeszcze powiesz? How'd you get mixed up in all this? Most assassins, Desmond, are like you, yeah? They're born into the Brotherhood. Not me, though. Here we go. What? He asked.
Anyway, I've always been a big fan of the unexplained. There's something exciting there, you know? A sense that life is more interesting, more mysterious than we've been raised to believe. So what, you just stumbled across the assassins? No. I found the Templars first, actually. Abstergo is a big company. It's too big, which means there were slip-ups. You know, like that mess they're having right now with the fluoride. Only I was tracking this stuff years ago. I must have been, what, 14? 15? You knew Abstergo was a Templar company? No, not at first. I just knew they were up to no good, and I figured maybe I could do something about it. So I started digging up everything I could on the company, posting stuff to news groups, trying to spread the word, looking for people who might have stories to tell. You must have gotten Abstergo's attention. Well, fortunately, I got Rebecca's first. Otherwise, I'd probably be at the bottom of a river. You're welcome. Yeah, she tried to warn me, told me I was messing with the wrong kind of people. And what did you do? I thought you were mental. But now you know better. Yep, now I know you're just a bit mental. Long story short, I saved his ass. Multiple times. Should have dropped him and let Abstergo have their way. Listen to you, trying to be all badass. So what happened? I have a gift, Desmond. I have a gift for seeing things, making connections. Like your eagle vision, you know? Only useful. We offered him a place with us. Yes, you did, yeah. The alternative? A life on the run from the most powerful organization on the planet. I decided to prolong my life. I'm eccentric like that, so I signed up. I've been doing research and analysis for them ever since. Best part is, I love it. No okej, coś jeszcze, czy to wszystko? What's this for? I'm keeping tabs on the other teams. Other teams? The Templars have been hunting down the pieces of Eden using the map they got from you at Abstergo. Luckily, Lucy has provided us with a copy as well, allowing us to pursue them. And how's that working out? So far, so good. If they find even one of those pieces, we're gonna have problems. Oh, you're picking up on that, are you? That is why we're training you. Once you've acquired the necessary skills, we'll be able to send you into the field. And what about you? Why aren't you out there? I'm not out there because my expertise lies in other areas. And to be honest, I prefer it that way. But make no mistake, Desmond. I'm an assassin through and through. I've killed before. I expect to kill again. It's just that I prefer not to. No, jest to oczywiście zrozumiałe. No dobra, no to co, z Seanem już nie pogadam, może Rebeka coś jeszcze ma do powiedzenia, ale to chyba wszystko, bo wcześniej nie dało się już przy niej nacisnąć guziczka. Nie, już się nie da. Dobra, no to co, moi drodzy, idziemy do Lucy, ale ciekawe rozmowy, trzeba przyznać. Fajnie też, że w tej części gry połazimy trochę więcej poza Animusem. To mi się też bardzo podoba. Dobra, no to lećmy. Mamy zejść na dół, no i zobaczymy. Lucy będzie testować nasze umiejętności nabyte jako Ezio w Animusie. No spoko. Ale powiem wam, już tak bardzo chciałbym do tej Wenecji, serio, Wenecja jest tak klimatycznym miejscem. No ale spoko, jeszcze poczekam. Kurde, myślałem, że serio, ta Wenecja będzie trochę szybciej. No ale dobra. Czy mogę tu biegać? Mogę, dobra, bo nie chcę mi się tak złazić. Pobiegnijmy do Lucy. Yo, siemano. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on. No dobrze. Abstergo's out there, looking for us. They're better funded and better equipped, so it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. No i dobra, moi drodzy, zaraz będziemy musieli się trochę powspinać. Wow! O kurde. Oho, to chyba te całe... I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. No miejmy nadzieję. No dobra, tylko tak, tutaj czujnika żadnego nie ma. Kurde, gdzie są te całe czujniki, całe te ogółem? Moment. O, siedź znowu. Oho, tu coś było. A, tutaj jest, dobra. So, how am I doing? You've picked up every single one of Ezio's skills. The adoption rate is fantastic. Another day or two and we'll be done. No zobaczymy, czy faktycznie będzie tak kolorowo. Dobra, dawaj Desmondzik, lecimy. No ale widzicie, Desmond już się wspina... Nie. Chciałem powiedzieć, Desmond już się wspina jak Ezio i coś nie wyszło.
Moment, teraz jak ja mam się dostać tam na górę znowu? Czekajcie, w sumie to mamy drabinę, to po co ja się jakoś tam pierdzielę w tańcu? Wejdziemy sobie tędy. No widzicie, już naprawdę Desmond się rusza jak Ezio. 1 do 1. Dobra. Alright, you gotta tell me. Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old Subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. But towards the end, he became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. A few of the records of his later Animus sessions are missing. And the sessions that are there... After everything the Templars put him through, after everything I put him through, it's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. No czyli... Go after the Codex and the Vault. I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. Pytanie, czy to wszystkie te czujniki, tak? I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy, what happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. No dobrze, moi drodzy, no to co, w tym momencie, gdzie ja właściwie... Tędy chyba muszę iść po prostu. To lecimy. Pobiegamy sobie jeszcze trochę. Dobra, okej. Teraz Desmond będzie taki opętany jak Ezio. Oho. Zaś halucynacje i templariusze. O, i to jest dosyć ciekawa scena, moi drodzy. Jak widzicie, jakaś kobieta każe nam podążać za nią. A kto to jest właściwie? O co chodzi? Jeszcze się dowiecie. Dobra. No na razie to musimy sobie stać i czekać. What the hell? O, właśnie. What is this? Where am I? It's Acre. That must be his target. I must have passed out. Just having some kind of weird dream. Going without sleep for who knows how long. Guess I shouldn't be surprised. I proszę bardzo, moi drodzy, wracamy znowu do Altaira. No i mamy jakieś dziwne halucynacje, nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi. Jakaś kobieta każe nam biec za nią. Takie to trochę dziwne. No ale dobra, no na razie za nią lećmy, może jakieś odpowiedzi za chwilę dostaniemy. Okej, cyk, cyk. To jest też właśnie, moi drodzy, fajnie, że w tej trylogii Ezio będziemy mieli ogromne ilości nawiązań do części pierwszej. To jest naprawdę świetne. Jak go pchnęła, ciulła go tam z bara. Świetnie to wyglądało. I dlatego też, moi drodzy, bardzo lubię tę trylogię Ezio, że właśnie ona bardzo nawiązuje do części poprzedniej. To jest świetne. Do właśnie jedynki. O dziwo, w ogóle templariusze nas nie atakują, to jest ciekawe. Oho! Zaś zamknęła drzwi nam przed rejcem i tyle. Dobra, czyli chyba teraz co? Musimy się wspiąć. Ej, what? A jak ja mam to zrobić? Wait a minute. Może tędy? Ej, jak ja mam się tam wspiąć? No moment, nie no, przecież jak ja tu przejdę, to mi to nic nie da. Wait, what? Ej, moment, chwila, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak ja mam się niby tam wspiąć? Chyba, że co, jakoś tędy? O, tędy, dobra. Ja jak zwykle musiałem pójść po swojemu, nie? Ja pierdzielę, zawsze swoimi ścieżkami.
Zamiast tak jak twórcy zaprogramowali, to nie. KaMaLa zawsze musi iść swoją drogą, swoją ścieżką musi iść. Dobra. Czekajcie, teraz musimy w ten sposób. O. Altair. O, dobra, dzięki. No, jeszcze wyżej. Dawaj, jeszcze musisz. Okej. To jest też właśnie ciekawe, że twórcy nawet zadbali o ten detal właśnie, że Altair się tak pojedynczo wspinał. To jest dobre. Tylko teraz tak, musimy znaleźć jakąś drogę wyżej. Kurde, nie ma, tu możemy się wdrapać. Czemu nam ta kobieta zamknęła drzwi przed ryjcem? No musiała być taka wredna. Dobra, jesteśmy na miejscu. It's the woman from Acre. What's her name? Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa. All right. Wasn't expecting that. Wait a second. Why aren't I following Altair here? I'm stuck here with Maria? Oh shit. That must be it. This is one weird dream. No tak, w tamtym momencie właśnie tak powstał pierwszy syn Altaira. Dokładnie w ten sposób. Dobra. To jeszcze poczekajmy, aż się nam wczyta kolejny obszar. No takie dosyć ciekawe wyjaśnienie. Ono na razie jest trochę bez znaczenia, ale... Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. I'll let you get ready. See you in a few. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done. Madness, isn't it? Sean, please, that's enough. All right. Dobra, możemy pogadać z nimi, czy niekoniecznie? Możemy. Hey, Hi. you okay? Yeah, I'm fine. Everything's fine. You sure? We lost 2 more teams last night. That's 8 more of us, just... gone. I'm sorry. I don't know what to do anymore. It just keeps getting worse and worse. Hey, remember what you told me? You gotta have faith. And look, here we are, safe and sound. For how long? And when they find us, then what? When that happens, if that happens, we'll deal with it. I'll keep you safe. Anyway, enough with my little breakdown. I should get back to work. And so should you. Czyli jak rozumiem, już nie pogadamy? No chyba nie. No dobra. Jeszcze Rebeka coś nam może powie? Nie, Rebeka nic nie chce nam powiedzieć. To może nasz największy Smurf Maruda coś nam powie. Zobaczmy. Nie, też nic. No dobra. Czyli nie pozostało nam nic innego, jak wejść do Animusa. Okej, to wbijamy. No i dobra, moi drodzy, także wchodzimy po raz drugi. Jak pamiętamy, teraz sekwencję 7 będziemy mieli, także jesteśmy mniej więcej w połowie gry. Akcja wykonana. Jaka akcja wykonana? Już robiłem te wszystkie akcje. No jaka wiemy z tym Ubisoftem. Republika Wenecka 1481. Także przenosimy się rok do przodu względem poprzednich wydarzeń. Wenecja też jest fajna, muszę przyznać, też ma taki swój klimat unikatowy. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, myślę, że tak naprawdę jeśli chodzi o fabułę, to może na dzisiaj już wystarczy. A zobaczymy, co Wenecja dla nas ma jeszcze ciekawego. Odkryjemy sobie może ten jeden punkcik widokowy, który mamy, no, tuż koło siebie. Także możemy się wspiąć. Patrzcie, ile kasiury w willi, ja pierdzielę. 11 100, kurde, dużo. A, tylko teraz tak, w Wenecji zawsze były to takie dziwne punkty widokowe, nie wiedziałem, jak się wspinać.
Czekajcie, no właśnie, zaś problem. Kurde, jak tu się wspiąć? W ten sposób chyba, o, dobra. Zawsze miałem problem z tą wspinaczką tutaj. Ale spoko, mamy to, okej. Odkryjemy sobie ten jeden punkcik, bo no misja jest na nieodkrytym obszarze, więc no znacie moje podejście, tak już to tłumaczyłem. Jak misja jest na nieodkrytym obszarze, to zawsze ten obszar sobie odkrywam, wykonuję na nim wszelkie poboczne aktywności i dopiero wtedy lecę do fabuły. Dobra. Mapa uaktualniona. Okej, to co moi drodzy, zobaczmy sobie jak ta mapa wygląda. No w sumie nic nam się tak naprawdę nie odblokowało z tego co widzę, także spoko. No okej, no ale nie, no, trochę pobocznych rzeczy sobie na razie odpuścimy, no bo ostatnio dosyć dużo ich robiliśmy, więc teraz zajmiemy się trochę bardziej fabułą pewnie, przynajmniej jeszcze w odcinku następnym, a później zobaczymy. Dobra moi drodzy, ale tej misji dla Leonarda nie będę już wykonywać, szczerze mówiąc myślałem, że dzisiaj w tej Wenecji trochę sobie pobiegamy, no ale widzicie, okazało się, że jeszcze wyjdziemy poza Animusa, zapomniałem w ogóle o tym szczerze mówiąc. Także moi drodzy, no tu się już pożegnamy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Znowu kasa willi, ja pierdzielę. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się być może jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 2. Na razie.